pojechać w złą stronę. Piotrek do mnie mówi, przestań, ja wiem gdzie mam jechać, ty nic nie kontroluj, nic nie sprawdzaj. Dobrze, ja tylko za tobą idę. Bo ja chciałem pokazać więcej. Pytam, jesteśmy na Canal Street. Daj, ja ci pokażę. Ja wiem przecież, nie musisz mi nic mówić. Patrzymy i ja już tak, okej. Dobra, chciałem jej pokazać trochę więcej. Przejechała się przynajmniej metr, ale zwiedzaj Nowy Jork. Zawsze mam rację, tak? Ty, w sensie, no zawsze mam rację. Zwiedzaj Nowy Jork. Jedziemy właśnie na Greenpoint, dokładnie na Brooklyn. I częścią Brooklynu jest Greenpoint, czyli Little Poland. Jedna z największych polskich społeczności, dzielnic w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znane oczywiście Greenpoint i Jackowo w Chicago. Teraz więcej powiem. No i dotarliśmy na Greenpoint. Greenpoint jest to miejsce, gdzie wiele lat temu osiedlili się Polacy. Od tego czasu oczywiście trochę się zmieniło, już trochę rzadziej się tu osiedlają, ponieważ jest teraz dość drogo. Możemy znaleźć tu dużo sklepów polskich, restauracje, kawiarnie. Dzisiaj wszystko wam pokażemy. Postaramy się porozmawiać z jakimiś ludźmi tutaj, którzy mieszkają, żeby opowiedzieli jak się tutaj żyje, od kiedy tutaj są. Idziemy najpierw do kawiarni. Tutaj wchodzimy do restauracji polskiej. Można widzieć ogłoszenia. O, papież. Polska kawiarnia. Piękne wypieki. Polka dot. Śmieszne. Jest w Ameryce, a tu wszystko po polsku. Patrz, jak wyszliśmy teraz tutaj. O, super, dobra. Zaraz właśnie przyjdzie do nas tutaj właścicielka tego miejsca, które jest bardzo długo, ale patrzcie, tutaj jest po prostu wszystko. Ogórki, kiełbaski, pierogi, tutaj wszystkie zupy, jakie gołąbki. Jak w Polsce. Wszystko jak w Polsce. Kiełbasa podwawelska. Musimy przemyśleć właśnie, gdzie będziemy jeść, ale bo trzeba skorzystać. Zdecydowanie. Zupa szczebiowa. Okej, jesteśmy w restauracji Polka Dot, tak, tutaj na Greenpoincie. I mam pytanie, od kiedy Pani tak naprawdę mieszka tutaj na stałe? Na stałe, no od momentu, kiedy przyjechałam, czyli na początku lat 90., więc już 30 lat. No. O, faktycznie długo już. No. I od razu jakby Pani założyła swoją firmę, jakąś restaurację? To nie było od razu, to było po paru latach, więc zawsze myśleliśmy, że wracamy, no, ale jakoś tak się stoczyły losy. Zawsze ktoś nas pchało w bok. Tak. Nigdy Okej. nie można było. I proszę powiedzieć, jak generalnie się sprzedaje polskie jedzenie? Ja wiem, że tu jest dużo Polaków, ale czy Amerykanie też jedzą polskie jedzenie? Bardzo lubią polskie O. jedzenie i pierogi, najpopularniejsze chyba dla nich są, No ale właśnie. sałatki, surówki lubią, rosoły, zupy nasze lubią. Tak. Oczywiście jeżeli są na warzywach, warzywne zupy, niekoniecznie mięsne rzeczy, ale tak, takie rzeczy Okej. lubią. I już tutaj planuje Pani na stałe, jakby już nie wraca Pani do Polski? No tego bym na 100% nie Okej. chciała, to tak się ciężko oderwać od korzeni, to nie tak się nie dam wyrwać. Okej, czyli nie ma jeszcze takich podjętych do końca decyzji. Nie, to serce zawsze Tak. bije mocno. A często przyjeżdża Pani do Polski, przylatuje? No, co roku, dwa razy do roku, zależy jak się sytuacja potoczy. Okej. A niech Pani jeszcze powie tylko, czy ciężko było wtedy wyjechać tutaj? Ciężko było Tak, się było stać? ciężko. Pani wylosowała zieloną kartę wtedy? No, byłam jeżeli studiowałeś w latach 80., 90., to w 90. było coś takiego, że jak jesteś studentem w Polsce, to łatwo dostawałeś A. wizytę. Pokazałeś indeks i No. możesz wyjechać. A. Więc plan był taki, że przyjadę na wakacje, żeby zobaczyć Nowy Jork. I ta miłość się zostało zakończyła. tak jakoś, że po prostu No, wtedy na pewno duży to był przeskok pewnie jak się przyjechało z Polski lat 90. do Nowego Jorku, no. No bardzo dużo, tak, no kultura. Niekoniecznie wszystko mi się podobało, to nie jest tak, że wszystko, tylko może najbardziej to wszystko było, a u Tak, nas jednak no. nie, to Jasne. najbardziej, ale mimo wszystko
Nie było tak, że Polska to o nie fajnie. Nie, No. zawsze było fajnie. Tak. Zawsze Jasne. czułam się w pewnym momencie jak wygnanie. To teraz rozumiem tych ze średniowiecza i wyrzucałam gdzieś tam z Grecji, skądś tam, że to tak jest. Ja też się Wyciągnie do tak czułam. korzeni. No dobrze, bardzo dziękujemy, Dobra. a wszystkich, którzy będą na Green Pointie, Zapraszamy na pyszne obiadki, tu możecie zobaczyć wszystko. Wam życzę. Dziękuję bardzo i powodzenia też. Dziękujemy. Ile lat tu już jesteś? 21 lat. To jeden, no. Czyli od małego, ile masz teraz? Teraz mam 33, czyli 33. w 2001 To roku rodzice, w maju. twoi rodzice tu wyjechali wcześniej, tak, że... Czy od razu wszyscy razem wyjechaliście całkiem? Razem wyjechaliśmy całą rodziną i tak naprawdę cała rodzina jest tutaj właśnie w Zamiorku lub na East Coast. A to dostaliście żadną kartę, czy po znajomości? Ktoś do jakiejś rodziny przyjechaliście? Czy jak to było? Dostaliśmy sponsorowanie od cioci, Jak to było? Z tą ciocią? a więc tak, ciocia przyjechała wcześniej, w latach 80. złożyła podanie o sponsoring i to tak trwało właśnie 20 lat de facto, więc żeby przyjechać legalnie, no to długi czas. No i w 2001 roku w Polsce nie było zbyt wielu prospektów. Ale jest mało? No naprawdę lepiej niż jak Nie, na w 2001 pewno, roku. to jasne, że tak. Ale tu tutaj bardzo dużo Polaków właśnie wyjechało. Wtedy właśnie lata 90., trochę później. W sumie w latach 90. to było najwięcej tu wtedy wyjechało. Wiesz co, podczas też stanu wojennego dużo No. osób przyjechało, właśnie tych osób, które było z Solidarnością, którzy uciekały przed komunizmem, a później właśnie ten początek lat 2000, tak jak właśnie Bogdan i tak dalej, wszyscy znajomi nasi, przyjechali wtedy, bo jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej. Ty cały czas na Green Point tu mieszkałeś? Wiesz co, ja mieszkałem cały czas na Maspel i nadal mieszkam, to jest też taka bardzo popularna A. polonijna dzielnica. Gdzie teraz jest bardziej polonijna No. niż No Greenpoint, bo niż właśnie ja też trochę czytałem, że tutaj ogólnie w Nowym Jorku było 1 milion Polaków prawie, ale że właśnie głównie byli właśnie Green Point, ale że teraz to już w ogóle wyjeżdżają stąd, że już co? to już nie jest tak polsko jak było wcześniej. Na pewno, bo jest ogólnie w stanie Nowym Jork jest na pewno około te 100 tysięcy, 200 tysięcy Polaków, tylko to jest teraz bardziej rozrzucone. Kiedyś było tak, że nie było internetu, każdy przyjeżdżał w miejsce na Greenpoint i mógł wszystko załatwić w języku polskim, więc to było po prostu Łatwiej, łatwiejsze. na pewno łatwiej. A No. teraz ta już imigracja jest taka zakorzeniona i każdy już wiesz, sobie jakoś tutaj radzi. Nie potrzebuje być w miejscu, gdzie są sami Polacy, szukają lepszych szkół, szukają lepszych A miejsc. przez te wszystkie lata jak tu byłeś, to widzisz taką ogromną zmianę tutaj na przykład Green Point jak się zmienił? Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie, Tak. No tak właśnie mówię, jak myśmy 16-17 lat przyjeżdżaliśmy tutaj do tych parków, nawet z Maspel, żeby tam sobie z Polonią spędzać czas, no i wtedy to na każdej praktycznie ławce było po 10-20 osób. Wszystko było Polacy, tak. Polski naprawdę, no. A właśnie chciałam zapytać, bo mówisz, że w liceum się poznaliście, tak? Tak. I dużo było Polaków? Moim zdaniem, z tego co ja słyszałem, to było około 400, może 500 osób. O, To bardzo Bardzo dużo, mieliśmy 4 razy dziennie język polski. To szkoła była publiczna. a bo to była tylko polska szkoła. Nie, to była amerykańska. A. Amerykańskie szkoła średnia, tylko po prostu był tam język polski. 4 razy dziennie po 30 osób na klasie było, jak dobrze pamiętam. wow. Więc naprawdę codziennie rano tam się spotkaliśmy i mieliśmy No. każdy miał swoją grupę. Polacy mieli swoje miejsce, Albańczycy swoje miejsce, Latynosi swoje miejsce i tak. Więc tak no ciekawie było. A jak wyjechałeś, to od razu po angielsku mówiłeś, że czy dopiero się tutaj uczyłeś? Nie, no to zajęło jakiś czas. co? Pierwszy rok był najtrudniejszy, bo wiadomo, nikogo nie znasz. No. Miałem 11 lat, wiesz, w Polsce już tak naprawdę No to się miało kolegów, wszystko grałem trzeba w było piłkę wyjechać, nożną, no. w drużynie piłkarskiej, tak człowiek był bardziej, wiesz, obeznany. Tutaj pierwszy rok to tylko, wiesz, PlayStation i w domu siedzenie. Dopiero później, wiadomo, jak już Jak poznałeś się język ludzie kolegów, w szkole średniej właśnie dużo nas tak się poznało i tak powstała taka ekipka. Fajnie, no. Tak sobie pomagamy do dzisiaj, nie? Więc Dobra, dziękuję. super, dzięki. Żywiec w Nowym Jorku. Właśnie spotkaliśmy przed chwilą bardzo miłą panią, serdecznie pozdrawiamy, bo na pewno pani zobaczy. Co, ruszamy dalej, przejść się po miejscach. Aktualnie teraz jesteśmy pod karczmą, czyli polską restauracją. Zaraz będziemy, może ktoś będzie chciał też porozmawiać, zapytamy co i jak. I ogólnie mamy tu bardzo dużo miejsc, do których chcemy zaglądnąć, także oglądajcie dalej. Polish restaurant. Jest Aśka. Jest Andrzej. Właśnie przed chwilą wyczytałem, że podobno na Green Poincie 35 tysięcy osób deklaruje, że jest Polakami lub ma korzenie polskie. Co właśnie czyni to największym skupiskiem Polaków w całym tutaj Nowym Jorku. Ale też nie wiem, z kiedy dokładnie są te dane, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, tutaj pytałem,
no to bardzo dużo Polaków po prostu już stąd wyjechało. Ze względu na to, że wzrosły ceny mieszkań, no i ogólnie dużo rzeczy się tutaj pozmieniało. Tak. Idziemy dalej. Będziemy teraz do polskiej księgarni Polonia. No tutaj jest bardzo polsko. Wszystko po polsku. O, wszystkie gazety też. Książkę z koniami bagażu. No, tutaj jest naprawdę No. bardzo, bardzo, Tutaj się przenieśliśmy do Polski. bardzo polsko. Popatrzcie. Możesz moją porcję mieć, bo ja nie. O, rękawica. A tam będzie coś wegańskiego. Sałata to jest w domu. Większa już miała. Ale obok jest restauracja. Fajnie, fajnie. Ja sobie odliczę z kopę. Dobry. Tutaj to jest normalnie, byśmy weszli po prostu do polskiego sklepu. Tak, znaczy w Polsce do księgarni. Naprawdę. Bo tutaj nawet, wiecie, na przykład w restauracjach były też po angielsku nazwy, no ale to wiadomo, że Amerykanie też korzystają. Tak. Ale tutaj to już jest Tak. wszystko po polsku. Wszystko. Do widzenia, dziękujemy. Trochę sobie porozmawialiśmy. Jedziemy teraz do polskiego rzeźnika. Jak się nazywa? Kiszka? Kiszka. Kiszka, dobra, zaraz wam pokażemy. Powiem wam, że ogólnie, jak dla mnie, fajnie jest to, że jak się wyjedzie za granicę, na przykład do Ameryki, no bo no to jest, chyba dalej się już nie da. A jednak Da się. są... Gdzie? Australia, Nowa Zelandia. A to w drugą stronę. No ale dalej. No da się, ale tam nie ma takich chyba typowo polskich dzielnic, jak tutaj w Ameryce. Są, no na pewno się polski sklep może jakiś tam Nie ma znajdzie, aż ale... tylu pewnie Polaków, żeby tworzyć takie dzielnice. Ale nie jak tu, no. Tu jest naprawdę, no i to tym bardziej, że teraz już nie jest tak podobno Polska, jak było jeszcze wcześniej. To i tak czuć wszędzie ten klimat. Tak, ale bardzo mili są wszyscy dla nas. No. Chętnie z nami rozmawiają. Także naprawdę fajnie. Sympatycznie. A wiecie co też jest fajne? Jak po prostu idziecie sobie tu ulicą i słychać po kolei, jak ludzie po prostu po polsku mówią. Ja pamiętam, jak byłem na przykład długo w podróży w Ameryce Południowej, później gdzieś tam jechałem i tak dalej. Jak wsiadałem do samolotu i słyszałem kogoś, jak tego mówi po polsku, mówię wow. A to normalnie wszędzie. Tu jesteśmy? O, nie, to następne. O, zobacz, wędliny mięso już napis. No. Kiełbasy, pieczenie, pasztety. Idziemy. Chodzimy. Wszystko. Jeszcze RMF leci. Ja myślę, że niektóre sklepy w Polsce nie są tak dobrze zaopatrzone jak tutaj. Jak widać jest no, bardzo duży popyt. No. Zaczęły O, już nas pani poznała. Także pokażemy tutaj wszystko. Dobra, nie będziemy przeszkadzać, bo mają tu naprawdę duży ruch. Ale jest. Ale serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Będą później to oglądać. Kiełbaski wszędzie. Swojska. Fajnie. Wow, jestem naprawdę w szoku. No, no ale popatrzcie, jak dookoła wszędzie kiełbaski wiszą. Dziękujemy bardzo. O Jezu, dobra. Bardzo dobra. Chodzimy. Polecamy. Za darmo się najemy jeszcze. No, Fajnie, to można kręcić te odcinki. dobra. Nie ma to jest polska kiełbaska. No. A następnym razem, no pewnie za pół roku zjemy dopiero. No, nie, no więcej. No, bo jeszcze więcej, no. Dobra, zmykamy, nie przeszkadzamy. Lubimy takie prezenty. Fajnie, fajnie ci Polacy w Ameryce. Gdzie? W Ameryce. A w Ameryce trzymam w Afryce. W Ameryce. Bardzo fajni. Kiełbaskę dadzą. Bardzo mili wszyscy są, naprawdę. Macie teraz akurat dziewczyny nas też poznały. No, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Na pewno będziecie oglądały, także pozdrawiamy. Idziemy dalej. Jesteśmy zaproszeni
właśnie od pani z restauracji, która ma tu polską restaurację, z którą rozmawialiśmy przed chwilą. Idziemy zaraz na pyszny obiadek. No, ale to tak wyglądało dobrze, że No ej, ale tak naprawdę ta kiełbasa przed chwilą złoto. ja nie pamiętam, żebym w Polsce jadła taką dobrą kiełbasę ostatnio, gdy była tak pyszna. No. Fajnie to jest. Tak to można mieszkać. A stąd w kolejnym odcinku, w kolejnym luza, 2 odcinki zobaczycie żydowską dzielnicę, jak tutaj wygląda dokładnie. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe. Też znajduje się na Brooklynie, to w innej części. Też zobaczycie, a my idziemy dalej. Idziemy teraz pod Biedronkę. Tutaj Polskie Biuro Podróży. Ostatni raz tutaj byłem w tamtym roku, w styczniu, albo nie. O, dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam. Nie kursujesz gdzieś po jakichś innych krajach? No akurat dzisiaj tutaj. Idę i słyszę nagle wojownik. I tak, ile lat już tu jesteś? A 31. O, kupa czasu, ile lat nie ma na Greenpointie mieszkałeś? 31. Całe 31? Tak. Ojeju, dobra, a co się... Graniczę między Massachusetts a Greenpointem na Nowym Jorku. Dobra, powiedz, co się tu zmieniło? Co się zmieniło? Znaczy, zmieniło się pewnie wszystko, Dużo ale... się zmieniło, bardzo dużo. Ale na gorsze, najlepsze? No, z jednej strony na lepsze, z drugiej na gorsze. No, A pod tym względem, że kiedyś tutaj było strasznie dużo Polaków. no, teraz już... Teraz jest prawie, że mało co. No właśnie tak szczerze mówiąc, tak jak chodzimy, słychać co chwilę jakieś polskie, jak ktoś po polsku mówi, ale nie za wiele, szczerze mówiąc. No, prawdę powiedziawszy, to No. jest tak, że po sklepach jeszcze znają arabskojęzyczni po polsku. No właśnie, słyszałem, że właśnie Biedronkę to w ogóle nie prowadzą Polacy. Nie. Biedronka, ale to nie Polaków. No, coraz mniej Polaków. A jak wyjechałeś tutaj, ciężko było wyjechać? Dostałeś zieloną kartę, czy po prostu jakoś tak na... Po rodzicach. Po rodzicach? Aha, Mój dziadek był tutaj urodzony. ale łatwo było wtedy dostać? A ciężko było, bo komuna była to... wiesz, No właśnie, ciężko było 30 lat temu, no właśnie tak się zastanawiam. A to dużo osób wtedy wyjeżdżało, Polaków ogólnie w Bardzo tamtych dużo. czasach. Tak. A jak trasa wyglądała? To wczoraj rozmawiałem z kimś właśnie, ktoś mówił, że trzeba było jakoś przez Meksyk jechać, że tak dalej, że nie było to takie po prostu. I przyjeżdżali tak. No, a ty co, po prostu normalnie? Ja Samolot? normalnie na papierach przyjechałem. A, no to- Aplikację. a, Bo no tato to tak miał, to- ten paszport. Do Polski często jeździsz? I tak rzadko kiedy? Przed COVID-em byłem 2 razy. No. Wcześniej trochę No, dawno dalej, nie byłem, a no. teraz chciałem jechać ponownie, ale COVID nie przeszkodził. O, dobra, dziękuję. Dziękuję, miło że było poznać, bo Cię oglądałem cały czas na YouTubie. Dziękuję Miło bardzo. Osobiście. Ale wiesz co, Poznałem Cię. przed chwilą weszliśmy do jakiegoś sklepu, ktoś też poznał gdzieś indziej, też fajnie, naprawdę bardzo mi to miło, że tak mi Cię wychodzi. było poznać osobiście. Dziękuję bardzo, serdecznie. dziękuję. I widzicie jak tu jest. Ameryka i tak się idzie ulicą, ktoś poznaje i bardzo pozytywnie. To jest przede wszystkim fajne, że się jest fajnie odbieranym. Ale czujesz się jak w Nowym Jorku? Tak. Nie. Nie? Tak, nie? Tak, no to zdecyduj się, tak czy nie? Ja chcę zobaczyć. A tu jest, aha, do wynajęcia mieszkania. No, za miesiąc. To proszę, 6 tysięcy dolarów. za takie mieszkanie, nie? Tutaj 3,850. Ale to chyba jest ten... Aha, to jest, ten sklep. sklep. 3,5 tysiąca tutaj. Loft Studio. A też store. Tutaj 2,900 do wynajęcia. No. Szczerze mówiąc, no to tak byśmy chcieli sobie tutaj na miesiąc przyjechać, no to troszkę pieniędzy trzeba mieć. Ale ja już powiedziałam, chętnie się zaopiekujemy czyimś domem, czyimś mieszkaniem, kto będzie chciał na przykład na miesiąc sobie gdzieś pojechać. I będzie bał się zostawić Będzie bał mieszkanie? się zostawić mieszkanie, my się chętnie zajmiemy, nawet możemy psa wyprowadzać, kotkiem się zajmować. Jeśli by go nie było, to było lepiej, ale jeśli będzie, no to trudno. Nie, no chętnie się zaopiekujemy, jeśli ktoś by chciał w ten sposób. Oczywiście możemy za opłatą jakąś. Symboliczne $1. Nie, no możemy więcej. Tutaj jesteśmy pod sklepem, który kiedyś był duży szyld Biedronka. Niestety już nie ma. Ale sklep jest ogromny. Z polskimi produktami. Bardzo, bardzo duży. Nie no, to jest polska hurtownia. No, tutaj to
już jest wszystko. Totalnie wszystko. Ale wiecie co jest najlepsze? Tu naprawdę ceny są prawie takie jak w Polsce. Zobaczcie, 2 tigery za $1, duży tiger $1. I dużo innych rzeczy też patrzyliśmy. To ceny są naprawdę bardzo, ale to bardzo podobne. I teraz się zastanówmy, czy tutaj jest tak tanio, czy w Polsce jest tak drogo. Bo ja uważam, że w Polsce jest tak drogo po prostu. Przeliczmy jakby... No razy 5, łatwo. Aha, no przy zarobkach, no tak, no. Totalnie znajdziecie tutaj wszystko. No, ale z racji tego, że my nic nie potrzebujemy, bo jesteśmy u cioci Alicji, która bardzo nas dba. Ugoszczeni jesteśmy naprawdę. Nawet się nie spodziewaliśmy, że aż tak będziemy. Pyszne jedzonko mamy w domu, nie musimy nic kupić, to jest dobrze, ale idziemy teraz na polski obiad. Bo już po prostu idziemy tam, idziemy, nie możemy dojść, ale teraz już idziemy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie na ten pyszny obiadek. Zobaczcie to. Pomidorówka, knopsiki, schabowy, mizeria. Ogórek kiszony. Złoto. Zabieramy się. Zjedliśmy pyszny obiadek. Bardzo polecamy, naprawdę. Dziękujemy oczywiście za zaproszenie jeszcze raz. I wychodzimy z restauracji i ktoś pająk! Odwracamy się, siema. Zaraz przyjeżdża auto. Peter! Ale autobus. bardzo mili ludzie są tutaj dla nas. Ja wiem, że ja tu mówiłam jest, ale naprawdę. Się śmiejemy, że się rozpuściła już chyba plotka po Greenpoincie, że tu jest... Naprawdę. Ale fajnie, no. Bardzo pozytywnie. Bardzo, bardzo na plus. Idziemy jeszcze teraz w jedno miejsce albo dwa i kończymy ten odcinek i spadamy na żydowską dzielnicę, która jest kawałek stąd. Pokazać wam, jak to wygląda. Jesteśmy jeszcze w polskim monopolu. Ale co się tak oczy świecą? Większy wybór niż w niejednym. Tak. A tutaj polska apteka. Eki do Polski. Jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą. Gazety. Takie codzienne. Jak one tu codziennie przychodzą. Jak one tu docierają? Z opóźnieniem na pewno. Chociaż, Chodź, powiem wam dziewczyny. tak. Ja wysłałem, mama mi wysłała drona. Wysłała go w środę rano, a w czwartek był już na miejscu. To jest 21, a dzisiaj jest 21 i już tu jest. Ale Ja zaraz zapytam. Dzień dobry, ja mam pytanie, jestem bardzo ciekawa, jak to jest, że gazety, które dopiero co wyszły, już są u Was? A ja nie wiem, to przyszło wczoraj, to przychodzi w środę, to przyszło dzisiaj. Szok po prostu, że to No. tak szybko. I to chyba już nawet co 2 tygodnie teraz chyba wychodzi ten biały orzeł. Kiedyś był rzadziej, a teraz jest Szok. szok. pani mówi, mi się wydaje. zapytaliśmy właśnie pani, ile ta apteka tu jest Ona była otwarta. 30 lat. W innym miejscu, Panie. po przeciwnej stronie, No. później szef kupił ten dom a w ogóle to była jeszcze na Manhattan Avenue. Oj, no to jest trochę, no. Także kawał czasu jest, no. A pani tu Jest całe biurko życie? polskie. Pani tu całe życie? Ja nie lubię nic zmieniać w swoim życiu, dlatego tak długo tu jest. Aha, ale a ogólnie na Greenpoint całe życie? Nie, ja nie mieszkam na Greenpointie, A. ja pracuję. A, okej. No ja mam dosyć tanie mieszkanie na Knisie, Mhm. także tam mnie to trzyma. Greenpoint jest bardzo drogi. No właśnie wszyscy nam mówią. Chodzimy, tak pytamy, bo robimy akurat taki odcinek tutaj o tym i wszyscy mówią, że tutaj się dużo zmieniło, że jest bardzo drogo. Że Polacy uciekają stąd, bo jest za drogie. No. No, Maspeth, Ridgewood teraz, No. sporo na Staten, Tak, właśnie, tak, no. na Staten Island jest też. No, wiadomo, no jak tak drogo, to nie ma co. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, gdzie się tu ulicami i cyk. Sylwia Grzeszczak, koncert, 40-lecie Lady Punk. Paczki do Polski, tutaj Polish Heritage Celebration. No nieźle.
Kolejny polski Stevis. Trochę tego tu jest. No. Weź zobaczyć. Możemy zobaczyć, no. Też kiełbaski. No wędlinki wyglądają dobrze. Dobra. O, popatrzcie, tutaj jest też polska przyrodnia. Tak, a tutaj jeszcze kolejne delikatesy. A, u Adama. No, Jest już szoku. był adwokat. Jakby trawką zapachniało. No i dobra. Myślę, że pokazaliśmy Wam w miarę, jak fajnie tutaj wygląda. Mi się bardzo podobało, naprawdę. No, mi też. Naprawdę mogłabym tutaj mieszkać. Serio. Ludzie byli dla nas bardzo mili. Najlepsze jest to, że rozmawialiśmy też tutaj z ludźmi i nawet ludzie, którzy tutaj mieszkają, uważają, że to są mili ludzie właśnie. No. I to jest naprawdę... O, czekajcie, bo ma zaraz mnie zagłuszy. Mandacik. Nie, karetka. Nie, straż pożarna. Nie, Nie, ambulans. No, wracając do tematu, jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy sobie tutaj przyjechać, zrobić odcinek. Tak. Bardzo miło nas ludzie przyjęli. No. Było I świetnie. idziemy dalej. Idziemy dalej. W kolejnym odcinku prawdopodobnie, albo za jeszcze kolejny, zobaczymy jak to będzie ułożone. Zobaczycie żydowską dzielnicę w Nowym Jorku. W Londynie jak byłem, to też jest jedna taka dzielnica właśnie, gdzie też jest tak dużo Żydów. I tam byłem zaskoczony, ale tutaj to jest naprawdę, No, tutaj się nie widzi ludzi, którzy nie są no, Żydami. typowo, za bardzo, no, nie? szczerze. Takiego syfu jak tutaj na tej dzielnicy, Nigdzie nie to widziałam. nie widzieliśmy nigdzie po prostu. Serio. I wszędzie. I teraz jesteśmy w piekarni Tak. i to jest to samo. To jest My taki... myślimy, że kurczę, może jakiś taki dzień, że po prostu... Także serdecznie zapraszamy. Jeśli nie widzicie poprzednich odcinków, to oczywiście też wbijajcie. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, zostawcie subskrypcję, śledźcie kanał na bieżąco i zostawiajcie komentarze i lajki, bo to bardzo pomaga. Tak. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich tych, których dzisiaj spotkaliśmy Tak, właśnie, i bardzo którzy nas serdecznie. ugościli tutaj. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Pozdrawiamy. O, popatrzcie, mural. Piękny. ...44 w stanie warszawskie. Orzełek. No i tutaj jest Warszaw Polish National Home. Podobno wcześniej nawet dużo się tutaj działo. No ale teraz mniej Polaków, mniej się dzieje, mniej się opłaca. Ale fajnie, że takie miejsca są.